Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o kulisach tajnej operacji sowieckiego KGB w Watykanie w czasach pontyfikatu Jana Pawła II. Dowiecie się, na czym ona polegała i kto był jej największą ofiarą. Ta historia dobrze pokazuje, jak groźnym dla Sowietów przeciwnikiem był Watykan. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Dochodziło południe 15 czerwca 1982 roku, gdy samolot włoskich linii lotniczych Alitalia wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino, aby udać się do szwajcarskiej Genewy. Obok papieża Jana Pawła II na pokładzie samolotu znajdowało się kilku watykańskich oficjeli. Był wśród nich prezes Banku Watykańskiego, arcybiskup Paul Marcinkus. Prezes Watykańskiego Banku był mocno zdenerwowany, ale był tego poważny powód. W drodze na lotnisko Fiumicino Marcinkus dowiedział się o zniknięciu dyrektora banku Ambrosiano, Roberto Calviego. Ten ostatni za kilka dni miał po raz kolejny stanąć przed włoskim sądem w związku z rzekomą defraudacją środków finansowych kierowanego przez niego banku. Marcinkusa i Calviego łączyły bliskie relacje. Obaj jako dyrektorzy dwóch powiązanych ze sobą banków mieli też czysto służbowe relacje. Po zniknięciu Calviego media we Włoszech od razu wywołały potężną aferę, w której główną rolę miał odgrywać prezes Banku Watykańskiego. Zapowiadało się na prawdziwe trzęsienie ziemi w Watykanie, które, jak wówczas sądzono, może dotknąć polskiego papieża. Gdy samolot z papieską delegacją zmierzał do Genewy, analitycy amerykańskiej CIA, czytając doniesienia światowych agencji prasowych, usiłowali zlokalizować pierwotne źródło podawanych przez nie informacji na temat prezesa Banku Watykańskiego. Studiując te doniesienia, analitycy CIA skłaniali się ku przekonaniu, że stoi za nimi sowieckie KGB. Ich zdaniem metodologia, jakiej użyto przy konstruowaniu tych informacji, jasno na to wskazywała. Dyrektor Banku Watykańskiego, arcybiskup Paul Marcinkus, był postacią dobrze znaną, nie tylko w kościele, ale także w świecie finansów i bankowości. Marcinkus wychował się w Chicago w rodzinie o silnych tradycjach antykomunistycznych. Jego ojciec w czasie II wojny światowej opuścił ojczystą Litwę, gdy tą zajęły sowieckie wojska. Po ukończeniu szkoły średniej Marcinkus wstąpił do katolickiego seminarium duchownego. Gdy w 1947 roku został wyświęcony na kapłana, wyjechał do Rzymu, aby tam studiować. Najpierw na papieskim Gregorianum, a potem w papieskiej Akademii Dyplomatycznej. W 1959 roku został zatrudniony w watykańskim sekretariacie stanu, pełniąc w nim kolejne ważne funkcje. W czasie pontyfikatu papieża Pawła VI Marcinkus odpowiadał za sprawy związane z jego osobistym bezpieczeństwem. W 1969 roku został arcybiskupem tytularnym i sekretarzem kurii rzymskiej. 2 lata później, w 1971 roku, objął stanowisko prezesa Banku Watykańskiego. To stanowisko pełnił również za czasów papieży Jana Pawła I oraz Jana Pawła II. W kręgach kościelnych Marcinkus był znany ze swojej niezłomnej postawy wobec komunistycznego systemu.
Wiedziano też o tym, że wspiera katolików w Związku Sowieckim, organizując dla nich przerzut antykomunistycznej literatury. Gdy w Polsce powstała Solidarność, Marcinkus także jej udzielał wymiernej pomocy, przekazując dla niej środki finansowe za pośrednictwem przyjeżdżających do Watykanu polskich duchownych. Z powodu jego zaangażowania w walkę z komunistycznym systemem, sowieckie KGB już w latach 70. wzięło go na swój celownik, planując jego fizyczną likwidację. Na zlecenie KGB mieli tego dokonać w 1979 roku dwaj członkowie włoskich Czerwonych Brygad, skrajnie lewicowej włoskiej organizacji terrorystycznej. Ale włoska policja w związku z zupełnie inną sprawą ich zatrzymała i znalazła w ich domach dokumenty wskazujące na planowanie zabójstwa Marcinkusa. Od tamtej pory szef Banku Watykańskiego był niezwykle ostrożny i unikał przypadkowych kontaktów. A to powodowało, że dostęp do niego był niezwykle trudną sprawą. I wtedy KGB zmieniła swoje plany. Obmyśliła tajną operację, która miała zniszczyć wizerunkowo Marcinkusa. W tym celu KGB zainspirowała włoskie dzienniki prasowe, aby te oskarżyły arcybiskupa o spowodowanie ogromnych strat finansowych w banku Ambrosiano, którego jedynym udziałowcem był wówczas Bank Watykański. Włoska prasa zarzuciła Marcinkusowi, że jest on odpowiedzialny za zdefraudowanie co najmniej 790 milionów dolarów z banku Ambrosiano, a także udzielenie przez ten bank niekorzystnych kredytów na sumę prawie 1,5 miliarda dolarów. Marcinkus przeżył jednak ten pierwszy atak medialny. Jednak gdy 13 maja 1981 roku zamach na Jana Pawła II okazał się nieudany, KGB postanowiła jeszcze raz uderzyć w niego. Ale tym razem zrobiła to w zupełnie inny sposób. 18 czerwca 1982 roku pod mostem Blackfriars w Londynie brytyjska policja znalazła wiszące na linie zwłoki Roberto Calviego, dyrektora banku Ambrosiano. Pierwsze śledztwo w tej sprawie wykazało, że Calvi w desperacji po tym, jak dopuścił się malwersacji finansowych i wiedział, że spotka go za to kara, popełnił samobójstwo. Według włoskiego sądu, przed którym Calvi miał złożyć wyjaśnienia, był on bezpośrednio odpowiedzialny za straty banku Ambrosiano. Ale ta wersja od początku nie była przekonywująca ani dla Watykanu, ani dla opinii publicznej. W rezultacie tego wszczęte zostało drugie śledztwo w sprawie śmierci Calviego. I wtedy okazało się, że śledczy nie wykluczają udziału w jego śmierci osób trzecich. I dokładnie wtedy nastąpił kolejny brutalny atak medialny na Marcinkusa. We włoskich dziennikach ukazały się kolejne publikacje przypisujące Marcinkusowi współudział w przestępczym procederze Calviego. Sugerowano w nich nawet, że arcybiskup osobiście podpisywał listy rekomendacyjne dla Calviego, które umożliwiły mu wyprowadzenie z banku owe 1,5 miliarda dolarów. Marcinkus został także oskarżony w tych publikacjach o bliskie związki z należącym do mafii włoskim bankierem Michaelem Sindono, skazanym wcześniej przez nowojorski sąd na karę 25 lat więzienia. W tle tych wszystkich zarzutów pojawiały się również nazwiska watykańskiego sekretarza stanu kardynała Agostino Casarolego, arcybiskupa Achille Silvestriniego i samego Jana Pawła II. Ale to nie był koniec tych publikacji.
W grudniu 1982 roku ukazała się książka Richarda Hammera, amerykańskiego dziennikarza i autora literatury faktu, zatytułowana The Vatican Connection, w której to książce autor usiłował dopasować zebrane rzekomo przez siebie fakty do z góry przyjętej tezy o ogromnych malwersacjach finansowych Watykanu i praniu przez niego brudnych pieniędzy. Jednym z pikantniejszych zarzutów wobec Marcinkusa, jakie pojawiły się w książce Hammera, było to, że pomagał on również ukrywać pieniądze amerykańskiej firmie ATS, zanim ta ogłosiła swoje bankructwo. W książce Hammera znalazła się również sugestia, że Marcinkus miał utrudniać śledztwo w tej sprawie amerykańskiemu prokuratorowi i agentom FBI. Rewelacje podane przez Hammera zostały następnie powielone przez innych autorów. Jakby tego było mało, kilka tygodni później na rynku prasowym pojawiła się tajemnicza broszura zatytułowana The Sindona Affair. Można było w niej przeczytać, że Watykan uległ wewnętrznemu zepsuciu, ponieważ w przestępczy sposób zgromadził ogromny majątek. Beneficjentami tego majątku, jak sugerowano w broszurze, miało być 10 wysokich dostojników watykańskich, w tym sam Marcinkus. Tak naprawdę broszura The Sindona Affair zawierała elementy typowe dla publikacji tworzonych przez KGB, ale nie był to jeszcze koniec tajnej operacji przeciwko Marcinkusowi i samemu Watykanowi. W kolejnych, jakie się pojawiły we włoskiej prasie, znalazły się nowe zarzuty. I tak między innymi oskarżono w nich Marcinkusa o współpracę z członkiem sycylijskiej mafii Vincenzem Rizzim i amerykańskim przestępcą finansowym Williamem Benjaminem. W innych z kolei zarzucono arcybiskupowi współudział w fałszowaniu akcji amerykańskich firm Panam i Chrysler, z których część za sumę prawie $1 miliarda miała zostać zakupiona przez bank Marcinkusa. W wielu publikacjach prasowych przedstawiano również arcybiskupa jako człowieka mającego wyjątkową słabość do kobiet, alkoholu i szybkich samochodów. Taka zniesławiająca atmosfera wokół szefa Banku Watykańskiego trwała jeszcze przez kilka lat i na pewno wywarła duży wpływ na działania włoskiej prokuratury i włoskich sądów w tej sprawie. W 1987 roku rzymski sąd wydał nawet nakaz aresztowania arcybiskupa. Jednak Watykan nie zgodził się z decyzją włoskiego sądu i umożliwił Marcinkusowi dalsze przebywanie na swoim terenie. Za wszystkimi atakami na arcybiskupa Marcinkusa stało sowieckie KGB. Cała operacja była niczym innym jak tylko zastosowaniem w praktyce sowieckich metod działania wobec Kościoła. Ich istotą było to, że podawane opinii publicznej informacje tak naprawdę były dezinformacjami, a tak zwana obiektywna prawda zawsze była kłamstwem. Wszystkie publikacje usiłujące wkomponować Marcinkusa i Watykan w finansowe afery zostały napisane w oparciu o treści podrzucone przez KGB i jej agentów ulokowanych we włoskich mediach. Wszystkie tezy w nich zawarte były zgodne z linią polityczną Kremla wobec Watykanu i miały na celu wzbudzenie wrogości opinii publicznej wobec niego. KGB poprzez wykreowanie takiej atmosfery usiłowała wywrzeć presję na włoski wymiar sprawiedliwości i zmusić go do podjęcia śledztwa przeciwko Watykanowi. A gdy do tego już dochodziło, pojawiały się kolejne możliwości działania dla machiny propagandowej nadzorowanej przez KGB. Ale w operacji wobec szefa Banku Watykańskiego chodziło o jeszcze jeden niezwykle ważny dla Sowietów cel.
KGB, podejmując tę operację, usiłowało odwrócić uwagę opinii publicznej od toczącego się wtedy procesu Alego Akczy, tureckiego zamachowca na papieża, w którym to procesie pojawił się tak zwany bułgarski ślad, mogący doprowadzić do samego KGB. Aby skonstruowane przez KGB kłamstwa mogły zostać zdemaskowane, musieliśmy poczekać kilka lat. W 1989 roku Sąd Apelacyjny w Rzymie cofnął wcześniejszą decyzję rzymskiego sądu niższej instancji o aresztowaniu arcybiskupa Marcinkusa i oczyścił go ze wszystkich zarzutów. A zatem wszystkie wcześniejsze medialne doniesienia o jego rzekomych malwersacjach finansowych nie znalazły pokrycia w faktach. Jan Paweł II nigdy jednak nie stracił do niego zaufania. Po odejściu w 1990 roku z funkcji szefa Banku Watykańskiego Marcinkus został honorowym doradcą Watykanu. Zmarł w Chicago w 2006 roku. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina, Piotr Jaskiernia oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.